i ma bezpośrednio na tej swojej nieruchomości też kontener z koparkami do kryptowalut, które są zasilane z tej energii produkowanej no, tam na miejscu. Więc to się da zrobić, takie rozwiązania istnieją. W ramach takiej platformy będzie spółdzielnia energetyczna albo jakaś inna społeczność, w ramach której będziemy mogli w wymianie sąsiedzkiej energią handlować, czyli tworzyć takie mikrorynki, sprzedawać, wymieniać się energią w oparciu o formuły, które sami wymyślimy, które nie będą nam narzucone odgórnie. Na opłacie handlowej jestem istotnie, mówiąc kolokwialnie, do tyłu. No wie pan, to jest sekunda propozycja, tak? No wiadomo, że nikt za darmo nie może panu świadczyć takich usług rabatowalnych. No ale ja dopłacam do tego, tu nie ma żadnego rabatu, wie pani, to jest bzdura na referat, co państwo oferujecie. Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj moim gościem jest dr Maciej Sołtysik, analityk i ekspert branży energetycznej. Będziemy rozmawiać o transformacji, która się obecnie odbywa w branży energetycznej, no, z ekspertem, z człowiekiem, który zjadł na tym wiele lat pracy. Witaj Macieju, dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Dziękuję za zaproszenie, również witam serdecznie. No właśnie, jeżeli moglibyśmy zacząć od przedstawienia Ciebie naszym widzom, kim jesteś, czym się zajmujesz, jak długo się zajmujesz, powiedzmy, energetyką, takie podstawowe informacje, żebyś trochę tła. Oczywiście. Aż żal, czy też strach się przyznać od kiedy, bo to już trochę czasu minęło. 23 lata, jeśli teraz tak dobrze liczę. W tym świecie szeroko rozumianej elektroenergetyki funkcjonuje w różnych odsłonach, w różnych wymiarach, w różnych spółkach, generalnie i też w różnej roli. Generalnie najdłuższe moje doświadczenia są w spółkach obrotu energią elektryczną. Tauron Polska Energia, EWRen to była grupa EDF, czyli francuska. Mam też doświadczenia kilku lat pracy u operatora sieci dystrybucyjnej na początku, również u operatora sieci przesyłowej. Tą działalność przeplatam z nauką, więc aktualnie jestem też adiunktem na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, który również jakby afiliuje w tej rozmowie. Miałem też doświadczenia dydaktyczne i pracy naukowej na Politechnice Śląskiej, więc taki katalog, można powiedzieć, przekrojowy. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle, to już Państwo ocenicie, natomiast no, taki przekrojowy rys historyczny. No to brzmi jak bardzo bogate doświadczenie, 23 lata na różnych tutaj pozycjach w branży, to myślę, że cieszę się, że akurat mogę z Tobą chwilę porozmawiać, no bo ostatnio temat, powiedzmy, transformacji w branży energetycznej jest dosyć głośny w mediach mainstreamowych również. No ja się zastanawiam, z czego to w ogóle może wynikać Twoim zdaniem. Oczywiście jest całe to net zero, cel nałożony przez Organizację Narodów Zjednoczonych, czyli byśmy zeszli z emisją gazów cieplarnianych do zera, jak rozumiem, do 2050 roku. Ale jak Ty to widzisz, Macieju? Skąd taka powiedzmy, taki szum mocny, czy dużo jakby tematów związanych z transformacją w mediach, w polityce? Jak Ty to widzisz? No, transformacja jest z nami już jakiś czas, więc to też sobie trzeba powiedzieć, że to nie jest temat obecny od wczoraj czy od przedwczoraj. To jest temat, który już ładnych kilka lat, pod oczywiście różnymi konkretnymi działaniami uwidoczniony i w różnych też horyzontach czasu, mniej lub bardziej z różną dynamiką. Natomiast obecny z nami od lat wielu. Z czego on wynika, ta potrzeba transformacji systemu? No przede wszystkim wynika z tego, że to, co widzimy na naszych fakturach za energię elektryczną, jest obrazem
podstawowym, który nas, odbiorców, boli szczególnie i wysokość opłat, które co miesiąc ponosimy, jest, no, wydaje mi się, dość skutecznym motywatorem do tego, żeby coś w tej przestrzeni energetycznej zmienić. Ceny oczywiście nie były od zawsze takie wysokie, jak to teraz widzimy, natomiast pewne stany wskazujące na to, że tak się zadzieje, no, były już kilka lat temu widoczne. Gdybyśmy taką lekką retrospekcję przeprowadzili, się cofnęli do 2015 roku mniej więcej, to wówczas mieliśmy dość stabilną sytuację, jeśli chodzi o ceny energii elektrycznej. One były niskie i ta tendencja się utrzymywała od kilku wówczas lat. Natomiast to, że ceny energii były niskie, to wcale nie było dobrze z perspektywy działania systemu elektroenergetycznego, bo nie było w związku z tym pewnych motywatorów do tego, żeby system transformować, żeby jednostki modernizować, żeby budować nowe jednostki. Jednym słowem, nie było bodźców inwestycyjnych. No i to był problem dostrzeżony między innymi przez polskie sieci elektroenergetyczne, które wskazały na taką potrzebę i konieczność zmiany w ogóle myślenia i szybkiej i pilnej modernizacji systemu, bo jeżeli to się nie zadzieje, to, no to grożą nam blackouty w różnej skali, z różną długością trwania, ale co do zasady, no takie ryzyko było bardzo realne. Ten problem z niskimi cenami skutkował tym, że w dłuższym horyzoncie czasu, jeżeli takie niskie ceny na rynku się utrzymują, to mamy tak zwane zjawisko missing capacity, gdzie brakuje mocy i brakuje elastycznej mocy. Do pracy systemu elektroenergetycznego jest potrzebna moc elastyczna, czyli taka, gdzie jesteśmy, no, w czasie rzeczywistym w stanie odpowiednio sterować pracą systemu i zapewniać, no, tą pewną chimeryczność zapotrzebowania na energię elektryczną, mocno zmienną w czasie. No i wówczas pojawiła się koncepcja rynku mocy. Ten rynek mocy się oczywiście po pewnym takim legislacyjnym procesie pojawił, jest z nami obecny. Więc tak naprawdę w tej chwili mówimy o dwóch rynkach równoległych. Rynku energii elektrycznej, energii jako towaru, i o rynku mocy, czyli zabezpieczenia, żeby ta energia jako towar się mogła faktycznie pojawić. To są komponenty, no niestety, kosztotwórcze, więc my jako odbiorcy na fakturach dostajemy, no, szereg różnego rodzaju pozycji, mniej lub bardziej czytelnych, na ogół nieczytelnych, i mamy z tym duży problem interpretacyjny. I obojętne, czy jesteśmy w cudzysłowie ekspertem, czy jesteśmy zwykłym, powiedzmy, odbiorcą energii, nie zastanawiającym się na co dzień, jak ten system funkcjonuje, to jednakowo mamy problemy z interpretacją pewnych rzeczy na fakturach. To jest problem powszechny. Ale to taka mała dygresja i pójście trochę w bok. Jeżeli wrócimy do tego głównego wątku, czyli czemu ta transformacja jest potrzebna, no to odpowiedź jest prosta. Bez zmiany tego mechanizmu, który był, można powiedzieć, trochę zainicjowany tym rynkiem mocy, nie mielibyśmy pewnych już w tej chwili trwających procesów budowy nowych źródeł wytwórczych. W związku z tym bylibyśmy w tym samym miejscu, z tym samymi problemami i z ryzykami blackoutów. W tej chwili jakieś działania inwestycyjne się toczą. Oczywiście można mieć szereg zastrzeżeń co do jakby skali tego zjawiska inwestycyjnego, no ale jakieś działania się dzieją. Równolegle, tak jak słusznie stwierdziłeś, mamy net zero, czyli cel wyraźnie nakreślony, dekarbonizacyjny. Trzeba sprawić, żeby nasza gospodarka, w tym sektor elektroenergetyczny, żeby były zeroemisyjne. To jest zjawisko z jednej strony bardzo oczekiwane przez nas odbiorców, a z drugiej strony no, wiążące się z szeregiem nakładów inwestycyjnych i tym samym potrzebą przeniesienia tych kosztów na nas, odbiorców. Czyli z jednej strony trochę chcemy, żeby ta energetyka była zielona i ekologiczna, a z drugiej strony jest to koszt, którego nie chcemy. Więc jesteśmy w takim trochę rozkroku, jeśli chodzi o postrzeganie tego problemu. Na szczęście no, pewne decyzje się dzieją poza nami, więc są de facto narzucane i musimy się dostosować do tego, że energetyka musi transformować w kierunku źródeł niskoemisyjnych albo zeroemisyjnych. Pojawił się w związku z tym, no to już też kilka lat temu, model aukcyjny, gdzie w oparciu o pewien koszyk
potrzeb energetycznych. Ten koszyk jest określany przez stronę ustawodawczą, rządzącą, przez operatora sieci przesyłowej i przez Urząd Regulacji Energetyki. Jest określany pewien koszyk mówiący o tym, że w danym momencie w czasie brakuje nam na przykład źródeł fotowoltaicznych, wiatrowych, czy to na lądzie, czy to na morzu, brakuje nam źródeł biogazowych o określonej mocy. No i są określone pewne w związku z tym wytyczne aukcyjne, czyli jest mowa o tym, że drogi inwestorze, jesteśmy chętni zapłacić za energię elektryczną, którą wyprodukujesz we własnym źródle, ty poniesiesz ten ciężar kapeksowy, nakłady inwestycyjne, ale my gwarantujemy, że tą energię elektryczną po jakiejś określonej cenie z aukcji będziemy przez dłuższy czas, lat 15 od ciebie kupować. No i to jest też w sposób naturalny pewien bodziec do tego, żeby ewoluować i iść w stronę źródeł odnawialnych. Natomiast wydaje mi się, że nacisk trzeba szczególny w kontekście transformacji położyć na nas, na obywatelach, czyli na tej energetyce prosumenckiej, obywatelskiej. Pewnie nie wszyscy mamy świadomość, ale obowiązują takie dokumenty natury strategicznej. Mam tu na myśli w szczególności politykę energetyczną państwa z obowiązującą do 2040 roku, która no, można powiedzieć jest takim drogowskazem do tego, jak ten system ma ewoluować. No i kilka lat temu, kiedy ten dokument powstawał, już niestety jest mocno nieaktualny, ale jest dokumentem nadal obowiązującym i czekamy na nowelizację, to te kilka lat temu były określone pewne ramy, jak ta energetyka prosumencka się ma rozwijać. No i wskazano takie wskaźniki celu, czyli do 2030 roku ma powstać 1 000 000 instalacji prosumenckich i 300 obszarów samobilansujących się energetycznie. No i był cel nakreślony na rok 2030. Na ten moment mamy sytuację taką, że mamy 1 200 000, może 1 250 000 instalacji prosumenckich, a ten rzeczony 1 000 000 to mieliśmy w marcu ubiegłego roku już, więc cel tak naprawdę został zrealizowany istotnie przed czasem. Dlaczego się tak stało? No, z prostej przyczyny, tej kosztowej, którą obserwujemy co miesiąc na naszych fakturach. Lepiej, jeżeli tylko mamy takie oczywiście możliwości, mieć własne źródło i być w związku z tym niezależnym energetycznie, niż no, bazować na cennikach od naszego sprzedawcy, cennikach, które ewoluują no niestety zawsze w górę, więc te ceny tam jest tendencja jednokierunkowa. Problem jest jeszcze z tym taki, z tą transformacją, wyzwanie w zasadzie, że cały czas nie mamy 300 obszarów niezależnych energetycznie i to jest cel, który jest przed nami do uzyskania. Przez dłuższy okres czasu były problemy natury legislacyjnej, które hamowały ten proces. Być może takie pojęcie jak klaster energii, spółdzielnia energetyczna, wirtualny prosument, zbiorowy prosument. Od 2 mniej więcej miesięcy też słyszymy o lokatorskim prosumencie. To są takie inicjatywy, które mają właśnie zanimować tą przestrzeń. Mniej lub bardziej skutecznie się to udaje. Przez dłuższy czas, a ten dłuższy czas to był mierzony w latach, czyli jakieś 2-3 lata, mieliśmy niekompletną legislację, jeśli chodzi o spółdzielnie energetyczne. Od kwietnia ubiegłego roku na szczęście ten komplet legislacyjny już jest i takie właśnie twory jak spółdzielnia energetyczna mogą powstawać. I to jest, wydaje mi się, bardzo ważny element, który warto podkreślić, że zrzeszenie się w ramach takiej społeczności energetycznej pod szyldem spółdzielni energetycznej daje absolutnie ogromny katalog korzyści poprzez uniknięcie pewnych kosztów, ale również poprzez możliwość kontraktacji energii po niższych cenach. I to jest katalog, z którego w zasadzie mogą korzystać wszyscy mieszkańcy gmin wiejskich bądź wiejsko-miejskich. Nie ma jeszcze niestety tylko tej świadomości wśród tych mieszkańców, że to jest narzędzie, które no, czeka tak naprawdę, żeby się tym zainteresować i takie zrzeczenia powoływać. Czyli rozumiem, że dzisiaj jest tak, że jeżeli ja nawet mam jakąś fotowoltaikę i jestem sobie takim indywidualnym prosumentem, no to
owszem, mogę sobie tutaj korzyści czerpać w postaci tańszego dostępu do energii elektrycznej we własnym zakresie, ale to, co wspominasz, czyli spółdzielnie energetyczne pozwalają, bym ja się jakoś mógł zrzeszyć w większe grupy osób i tworzyć takie niezależne obszary energetyczne, mając jeszcze jakieś dodatkowe korzyści. Dobrze to zinterpretowałem? Tak, co do zasady tak. Są oczywiście pewne wymogi określone ustawowo. To, co już wspomniałem, spółdzielnie można powołać na terenie gminy wiejskiej bądź wiejsko-miejskiej. To jest pierwsze ograniczenie, no, dla niektórych dość istotne, szczególnie dla mieszkańców miast istotne, bo w mieście się takiej spółdzielni nie powoła. Drugie ograniczenie jest takie, że mówimy o terenach maksymalnie 3 sąsiadujących takich gmin ze sobą. Więc mieszkając na południu Polski nie utworzymy spółdzielni z kolegą, koleżanką, znajomym z północy Polski. To jest scenariusz niemożliwy. Ale 1, 2 bądź 3 sąsiadujące gminy już tak. Kolejne ograniczenie jest takie, że maksymalnie spółdzielnia może liczyć 999 członków. To nie jest mało. Na terenie takiej gminy 1, 2 bądź 3 może powstać wiele spółdzielni, więc to nie jest tak, że jak powstanie jedna, no to już niestety nie zdążyliśmy i mamy problem. Nie, możemy powołać następną. Kolejny element, który tu jest istotny, to, że spółdzielnia musi się bilansować co najmniej w 70%, czyli energia, którą zużywają spółdzielcy, musi pochodzić w 70% co najmniej z własnych źródeł OZE-owych. To jest też no, element, który jest weryfikowany po roku przez KOWR, czyli przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Tenże sam KOWR prowadzi rejestr spółdzielni i po zalogowaniu się na stronę można zobaczyć, że tych spółdzielni, stan na zeszły tydzień jakoś było ich tylko 5, czyli niedużo, ale z racji, tak jak mówię, tych problemów, które były wcześniej, czyli braku legislacji, i też takich problemów natury operacyjnej, czyli no sądy rejestrując spółdzielnie no nie wiedziały, co to jest za twór, więc musiały najpierw się z tym zapoznać. Proces rejestracji w związku z tym nie trwał miesiąc, tylko pół roku na przykład. Okay. No i tego typu kwestie się pojawiają. Jasne. No, czyli spodziewasz się, że raczej tych spółdzielni energetycznych będzie rosło więcej? Ja na takie dane trafiłem, że w Niemczech w 2008 roku, gdy takie spółdzielnie zaczęły powstawać, no to na początku założonych chyba w pierwszym roku 40 kilka spółdzielni, a 4 lata później było ich 700. Czy Twoim zdaniem u nas jakby też nas taka droga czeka, bo te legislacje już są i powiedzmy świadomość będzie rosła? Czy jak się spodziewasz, że to może wyglądać? Zdecydowanie tak. W tej chwili w procesie rejestracji jest kilkadziesiąt już spółdzielni, więc wszystko teraz zależy od tego, jak sądy będą pracować i KOWR, ale za chwilę zobaczymy kilkadziesiąt i ta ścieżka dojścia do kilkuset jest absolutnie realna i ona będzie bardzo szybka. A jedną myśl tylko dokończę, bo spółdzielnia energetyczna jest traktowana jako prosument, więc to może być zrzeszenie maksymalnie tych 999 członków, którzy zbiorowo są traktowani jako prosument. I ważne jest to, że to jest prosument traktowany na tych starych zasadach wsparcia, czyli to, co obowiązywało do końca marca ubiegłego roku. To jest tak zwany prosument opustowy, gdzie ta niewykorzystana energia w czasie rzeczywistym trafia do sieci naszego dystrybutora. Tam jest w cudzysłowie magazynowana, bo to jest trochę nadużycie, jeśli popatrzymy na fizykę zjawiska, ale powiedzmy, że jest magazynowana, no i może być w dowolnym momencie wykorzystana bezkosztowo w zasadzie, więc za tą dystrybucję się nie płaci. Mało tego, że spółdzielcy mają możliwość uniknięcia innych kosztów, głównie po stronie dystrybucyjnej, które normalnie są przez odbiorcę ponoszone. Mam tu na myśli opłatę kogeneracyjną, opłatę OZE-ową, opłatę mocową, składnik właśnie zmienny dystrybucyjny, nie płaci taki odbiorca też za energię akcyzy, więc jest pełen katalog kosztów unikniętych, które no summa summarum w rachunku takim ogólnym dają korzyść sięgającą nawet 70-80%. Okay. I to już jest naprawdę realny benefit. Czyli taka spółdzielnia energetyczna będzie tak naprawdę, ja próbuję się zastanowić z perspektywy mnie jako powiedzmy indywidualnego prosumenta,
skoro ja już mam tam jakąś fotowoltaikę, powiedzmy, i mogę z tego korzystać, to przystępując, jeżeli dobrze rozumiem, Macieju, to co mówisz, do jakiejś utworzonej, bądź tworząc spółdzielnię energetyczną, moje koszty mogą być jeszcze niższe, jeszcze jestem w stanie pominąć jakieś rzeczy. Dobrze to załapałem? Dokładnie tak, dokładnie tak. Jedna rzecz jest jeszcze taka, że też jest limit dolny w tej spółdzielni określony. Mówimy o 10 prosumentach indywidualnych, którzy nie mają działalności gospodarczej, to jest ten poziom minimalny, albo o 3, którzy mają działalność gospodarczą, czyli ten umowny NIP. No i teraz ta korzyść, o której też można powiedzieć, jest taka, że ty możesz mieć źródło fotowoltaiczne, załóżmy przewymiarowane, ale zrzeszasz się z, nie wiem, 9 innymi sąsiadami, czy z tej samej gminy, czy sąsiedniej, którzy na przykład nie mają źródeł wytwórczych, bo mają tak dachy usytuowane, że się tego nie da, albo no nie chcą burzyć swojej estetyki tego dachu, obojętne, jaki jest powód. Czyli w ramach takiej społeczności to jeden odbiorca może mieć źródło. Grunt, żeby całościowo to kryterium 70% zużycia było spełnione. I tak jak mówię, katalog korzyści ogromny i mało tego, ten mechanizm wsparcia prosumenta się nam zmienił. Od kwietnia ubiegłego roku jesteśmy w tak zwanym net billingu. Tu strona rządowa sprzedawała zmianę tego nam odbiorcom, sprzedawała zmianę tego mechanizmu wsparcia na zasadzie takiej, że urynkawiamy naszą obecność, czyli będziemy członkami rynku, bo będziemy te nadwyżki energii w jakiś sposób sprzedawać po cenach rynkowych. To jest trochę nadużycie w mojej ocenie, bo tak naprawdę nadwyżka energii, której nie skonsumujemy, będzie faktycznie odsprzedana naszemu sprzedawcy, z którym mamy podpisaną umowę kompleksową. Na ten moment jest okres przejściowy, czyli po takich średnio rynkowych cenach. Jak wyjdzie system CESIRE, czyli stworzą się pewne możliwości, to będzie możliwość sprzedaży tej energii po cenach godzinowych, czyli ta dynamika będzie zupełnie inna. Ale co jest ważne, my tej gotówki tak naprawdę nie dostaniemy w sposób realny. To, co sobie odsprzedamy w danym momencie w czasie, będzie zaliczone a konto rozliczania z naszym sprzedawcą w kolejnym miesiącu. Czyli pomniejszamy nadprodukcją, pomniejszamy rachunek, który będzie w kolejnym miesiącu. Więc to jest taki model, no powiedzmy, średnio rynkowy jak dla mnie, dość kulawy. Ale korzyść jest taka, że nawet jak jesteśmy w tym modelu netbillingowym i zakładamy spółdzielnię energetyczną, to migrujemy do tego starego modelu, czyli do tego poprzedniego, gdzie operator sieci przesyłowej i jego sieć pełni taką rolę wirtualnego magazynu energii. Więc to jest ta korzyść dodatkowa. Okej, a tą nadprodukcję będziemy mogli odbierać dokładnie w takiej samej ilości, w jakiej oddaliśmy ją do sieci, czy tam jest jakaś strata po drodze? Jest strata, to jest tak zwany współczynnik opustu i w przypadku spółdzielni energetycznej to jest 1:0,6, czyli wprowadzamy jednostkę energii do sieci i możemy pobrać za darmo, tak, w tym modelu 0,6 jednostki energii, czyli te 40% de facto no, nam przepada. To jest energia, która jest oczywiście, czy też wartość tej energii jest wykorzystywana do pokrycia kosztów funkcjonowania nas jako spółdzielni w systemie, czyli dzielą się tym po prostu operator sieci dystrybucyjnej z naszym sprzedawcą. My pozyskujemy 60% tego wolumenu, który wprowadziliśmy. To tutaj się trochę jakby wczuję w takiego adwokata diabła, no bo krytycy pewnie powiedzą, no to przy takim układzie to na pewno się to nie kalkuluje i czy jakby z twojego doświadczenia analizy rynku to faktycznie mimo tej straty 40% to jest korzystniejsze niż jakby rozliczanie się w tradycyjny sposób? Jest korzystniejsze i to każdy rachunek ekonomiczny wykaże, że to jest korzystniejsze. Normalnie, jak jesteśmy prosumentem na tych starych zasadach opustowych, to też nie odzyskujemy 1:1 wprowadzonej energii. Mamy współczynnik w zależności od tego, jaką mamy moc zainstalowaną. Do 10 kW peak mamy współczynnik na starych zasadach 1:0,8, czyli 20% tracimy wolumenu. A jeżeli mamy instalację od 10 do 50 kW peak, to 30% tracimy, czyli mamy 1:0,7. Czyli przejście na spółdzielnię tak naprawdę to jest utrata 10 bądź 20% na wolumenie, ale zyskujemy na tych pozostałych elementach. Poza tym w spółdzielni energetycznej będąc zwiększamy tak zwaną autokonsumpcję.
Normalnie jako gospodarstwo domowe, jak ja mam instalację u siebie na dachu i jestem prosumentem na tych zasadach opustowych, to moja autokonsumpcja jest na poziomie 35%. Czyli w czasie rzeczywistym, kiedy słońce świeci, moje moduły produkują, zużywam tą energię, ale per rachunek roczny to jest 35%. Więc cała reszta i tak przechodzi przez sieć. Jeżeli będę zrzeszony w spółdzielni, to ta moja energia technicznie faktycznie wejdzie do sieci dystrybutora, ale ja będąc zrzeszonym w spółdzielni od strony handlowej, z tej energii mojej korzysta ktoś inny, kto w danym momencie no, potrzebuje energii, zużywa energię. Więc współczynnik autokonsumpcji w ramach całej społeczności wzrasta. Więc nie tracimy w związku z tym tyle energii, wprowadzając ją tak po prostu do sieci, tylko ona wzajemnie, można powiedzieć, krąży między członkami spółdzielni. To się wszystko dzieje w takim modelu ponad siecią, można powiedzieć, bo bycie członkiem spółdzielni nie wymaga połączenia jakiejś dodatkowej linii kablowej między nami czy na powietrznej. To się absolutnie tak nie dzieje. Nadal korzystamy z tych samych linii, które dotychczas mieliśmy. Mamy ten sam licznik, który mieliśmy, więc to nie wymaga żadnej ingerencji natury technicznej. To nie jest w związku z tym żadna bariera i przeszkoda. Okej, czyli my taką spółdzielnię energetyczną zakładamy de facto gdzieś tam poprzez jakieś umowy, rozumiem, tak? Tutaj opierając się w oparciu o tą infrastrukturę, którą mamy. Mam takie jeszcze pytanie, no bo załóżmy, że jestem prosumentem indywidualnym i ja dzisiaj, no i powiedzmy, że mam z fotowoltaiki gdzieś tam ładowanie do samochodu elektrycznego i rozumiem, że swój samochód elektryczny mogę ładować, ale na przykład czy będąc indywidualnym prosumentem mogę pozwolić, żeby mój sąsiad albo kolega sobie naładował ten samochód? Jak tak, to czy może on za to mi zapłacić? To jest jakby pierwsza część pytania, czy w układzie indywidualnego prosumenta to jest możliwe i w przypadku spółdzielni energetycznej podobnie, czy jeżeli taka spółdzielnia na przykład sobie zainstaluje jakieś systemy do ładowania aut elektrycznych, czy może ktoś spoza spółdzielni na przykład odkupywać tą energię poprzez ładowanie auta? Jest spółdzielnia pierwsza zarejestrowana w Polsce, która składa się z 4 odbiorców. Mają 20 kW peak łącznej mocy zainstalowanej, mają magazyn energii i mają ładowarkę, taką właśnie do e-mobility. I to jest taka spółdzielnia, która jest, można powiedzieć, doskonałym testerem różnego rodzaju rozwiązań. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, czy da się wpiąć w tą ładowarkę, da się. To jest po prostu dodatkowy odbiór. Teraz pytanie takie, czy kto się może podpiąć do tej ładowarki? No, ten, który przyjedzie i tę wtyczkę faktycznie tam do tego gniazda włoży. To, jak będzie ten model rozliczany, to jest kwestia takiej trochę też przyszłości i rozwoju spółdzielni, no bo na ten moment, jeżeli miałbym taką ładowarkę u siebie i miałbym założoną spółdzielnię, to powiedzmy, że ktoś przyjedzie, podłączy swój samochód i to będzie zużycie odnotowane jako zużycie przypisane do mojego punktu poboru energii. No bo ta ładowarka jest gdzieś, załóżmy, u mnie na podwórku. Czy będzie tą energię można sprzedawać i komu, no to jest kwestia już trochę natury też podatkowej, tak? Co do zasady nie ma technicznych przeszkód, żeby to robić i takie systemy zaczynają powstawać, takie narzędzia, takie platformy zaczynają powstawać, więc to jest absolutnie kierunek rozwojowy dla takich społeczności. Okej, super, no to jest dobra wiadomość. Też czytałem taki artykuł, który popełniłeś, Macieju, jakiś czas temu, właśnie związany z wykorzystaniem tej nadprodukcji do kryptominingu, do kopania kryptowalut. Tam się chyba nie wdajesz w szczegóły, czy Bitcoina, czy innych. Natomiast rozumiem, że generalnie korzystając jako osoba indywidualna, czy nawet jako, powiedzmy, będąc w spółdzielni z tych odnawialnych źródeł energii, czy to wiatr, czy fotowoltaika, no to mamy jakieś tam piki nadprodukcji, no i odsprzedawanie tej nadprodukcji ma tą utratę jakby związaną z tym, że odzyskujemy mniej niż oddamy, no więc teoretycznie rozważania takie, czy można byłoby wykorzystać tą nadprodukcję do kopania kryptowalut, w szczególności na przykład Bitcoina, czy Twoim zdaniem
To jest realny kierunek, czy ewentualnie być może znasz jakieś, nie wiem, przedsiębiorstwa, pewnie nie w Polsce, firmy, które się czymś takim zajmują i czy to jest kierunek taki z perspektywy eksperta przyszłościowy? Mhm. No faktycznie, taka publikacja powstała. Przy okazji pozdrawiam współautorów Mariusza Kozakiewicza i Kubę Jasińskiego. Celem tego artykułu było zastanowienie się nad tym, jak możemy wykorzystać nadmiar energii, która w danym momencie w spółdzielni jest, można powiedzieć, tracona, czyli wprowadzana do sieci i faktycznie zminimalizować ten wypływ energii do sieci, no bo na nim, pamiętamy, tracimy te 40%. No i pomysł był taki, żeby z tych nadwyżek, czy też te nadwyżki zagospodarować na zasilenie koparek do kryptowalut. I to jest artykuł mówiący o tym, że energia elektryczna jest magazynowana w kryptowalucie, czyli energia nie trafia do sieci dystrybutora, nie tracimy tych 40%, a jest spożytkowana na produkcję koparki. No i w ślad za tą produkcją oczywiście uzyskujemy kryptowalutę, taką czy inną, bo to faktycznie nie było przedmiotem tego artykułu, którą później możemy w sposób dowolny gdzieś tam sprzedawać, operować. No i to jest wyraźny przykład na to, że po pierwsze od strony technicznej jest to możliwe i to się da zrobić. Znam takie rozwiązania, mam znajomego, który ma 2 razy po 50 kWp i ma, czyli jest tym na granicy jak gdyby bycia mikroinstalacją, bo tak jest ta definicja określona w ustawie, i ma bezpośrednio na tej swojej nieruchomości też kontener z koparkami do kryptowalut, które są zasilane z tej energii produkowanej no tam na miejscu. Więc to się da zrobić, takie rozwiązania istnieją. No i ten nasz artykuł właśnie o tym mówił, czyli co zrobić z nadwyżką energii, jak ją w sposób efektywny zmagazynować i magazynujemy ją nie w formie jakiegoś magazynu chemicznego, wodorowego czy innej, tylko w postaci wykopanej kryptowaluty. No i to się oczywiście jakoś ekonomicznie spina, ma to ręce i nogi. Zachęcam do lektury przy okazji. No to ja to oczywiście tutaj zalinkuję dla osób, które są zainteresowane, no bo myślę, że tutaj jest spore grono fascynatów kryptowalut, więc to przecięcie energetyka i kryptowaluty może być interesujące. A czy w szczególności, Macieju, z tych Twoich analiz wynika, że nie wiem, to ma większy sens robienie właśnie tego typu kopalni bazujących na nadprodukcji bardziej właśnie w takich spółdzielniach, czy jakby ten efekt skali, że mamy większe grono osób, które gdzieś tam ze sobą współpracuje, czy widzisz taką przyszłość, w której właśnie taka kopalnia takiej czy innej kryptowaluty byłaby jakimś nieodzownym elementem spółdzielni energetycznej, czy to jest raczej tak dla fascynatów i to nie ma racji bytu na małą skalę? Nieodzowna tego bym słowa nie użył, bo istnieją oczywiście inne formy zagospodarowania tej nadwyżki energii, której w danym momencie społeczność nie wykorzystuje. Może to być magazyn taki zwykły, no jakiś litowo-jonowy, gdzie magazynujemy energię. Nie przerabiamy jej na kryptowaluty, tylko magazynujemy energię i później w odpowiednim momencie z tego magazynu korzystamy. Magazynować możemy w cieple, czyli mamy zainstalowane jakieś grzałki w momencie, kiedy nie mamy konsumpcji energii elektrycznej jako takiej, no to grzejemy wodę w bojlerze, czy w jakiś sposób przetwarzamy tą energię na coś innego. Natomiast kryptowaluta jest takim wdzięcznym, można powiedzieć, nośnikiem, chociaż nie energii, ale nośnikiem kapitału, czyli możemy stać się tutaj właścicielem pewnego pożytku w postaci cashu, tak? Energię elektryczną wykorzystujemy na kopanie walut, które mają swoją wartość, więc tu operujemy wartością, możemy to oczywiście później na jakieś złotówki również przerobić. W przypadku magazynowania tego w cieple czy w energii, no mamy taką konwersję później zdecydowanie utrudnioną. Ja nie mówię, że niemożliwą, ale utrudnioną. Okej, jasne. To jeszcze teraz, no bo rozumiem, że tematyka spółdzielni energetycznych jest prawnie uregulowana, ale jest jeszcze ten temat w Polsce, mówię, a jest temat klastrów energetycznych, które chyba jeszcze jakichś swoich norm prawnych się nie doczekaliśmy tutaj
Jeżeli ja aż tak blisko tego nie śledzę, ale poprosiłbym Ciebie o jakiś komentarz, czym jest klaster względem spółdzielni i czy my tu w Polsce możemy się jakichś jeszcze dalszych regulacji spodziewać w tym obszarze, jeżeli śledzisz ten temat. Śledzę, temat jest mi bardzo bliski od samego początku, czyli tam 2016 rok mniej więcej pojawiła się ustawa o odnawialnych źródłach wprowadzająca tą definicję, później się pojawiły koncepcje, jak należy ten klaster rozumieć, pojawiły się konkursy na certyfikowany klaster, miałem przyjemność tam wtedy oceniać też te klastry, współpracując z Ministerstwem Energii, więc tematyka jest mi bliska. No i można powiedzieć, że od tamtego czasu tak naprawdę definicja niestety nie ewoluuje klastra i to jest poważny problem i istotna różnica względem tego, co oferuje spółdzielnia. Bo w przypadku klastra to jest nic innego jak zwykła umowa cywilnoprawna, czyli dogadujemy się ty, ja i weźmiemy jeszcze kogoś i mieszkamy na terenie jednego powiatu albo 5 sąsiednich gmin, bo ma to wymiar też geograficzny klaster, no to podpiszemy taką umowę, że naszym celem jest wspólnie myśleć o niezależności energetycznej, no i zawiązaliśmy klaster. I możemy formalnie się pochwalić, że zawiązaliśmy klaster. Nie wymaga to na ten moment żadnej rejestracji nigdzie, ale nie ma też korzyści. Klaster ma, to jest też różnica między spółdzielnią a klastrem, określoną rolę w postaci koordynatora klastra. To może być członek klastra, może być jakiś podmiot zewnętrzny, którego zadaniem jest, trochę jak sama nazwa wskazuje, koordynacja pewnych procesów, które zachodzą wewnątrz klastra i na zewnątrz. Natomiast no, istotnym wyróżnikiem jest to, że nie ma klaster żadnych, nie daje klaster żadnych korzyści na starcie. Czyli ten model, który jest w spółdzielni zaszyty, że unikamy pewnych kosztów, to niestety w klastrze nie występuje. Od mniej więcej 2 lat trwa cały czas proces pracy nad tym, jak redefiniować klaster. Docelowo jest plan taki, żeby wprowadzić definicję, która ma te korzyści w jakiś sposób wykreować. I one będą miały podobny charakter, czyli przy spełnieniu pewnych parametrów, czyli samo wystarczalności w oparciu o własne źródła odnawialne, no będą uniknięte koszty dystrybucyjne tam w jakimś zakresie. Jest mowa też o tym, że magazyny, że klastry powinny dysponować własną strukturą magazynową, ma to im pomóc w funkcjonowaniu, ale ma również udrożnić kanał pozyskania finansowania z tytułu świadczenia pewnych usług na rzecz operatora sieci dystrybucyjnej. Więc to są takie nowelizacje, jest to nowelizacja, na którą mocno czekamy jako klastrowicze. Jestem członkiem 4 klastrów i wspieram je tam w różnej przestrzeni, no ale jest to cały czas legislacja niedoskonała, więc czekamy z utęsknieniem, aż faktycznie się coś wydarzy. Mamy rok wyborczy, więc to jest niestety ryzyko takie, że się może nic nie wydarzyć. Albo wydarzy się bardzo szybko, a może wcale. Okej, czyli rozumiem, że klastry, czekamy na klastry, bo one są jakąś taką pojemniejszą jednostką od spółdzielni energetycznych, jakby więcej możliwości stwarzają, jeżeli chodzi o obszar, tak? I jeżeli chodzi o ilość tej wyprodukowanej energii. Tu jeśli chodzi o obszar, to tak, bo mówimy o powiecie całym albo 5 gminach, czy to może być klaster gminny albo powiatowy. Natomiast jeśli chodzi o tą energię, czyli też na przykład o liczbę członków, no to jest zdecydowanie pojemniejsza definicja, bo nie wprowadzamy tu ograniczeń do 1000. Tu może być no, dowolna liczba tak naprawdę zrzeszona w ramach klastra, więc w tym sensie jest to pojemniejsza definicja, ale no nie dająca na ten moment żadnego katalogu korzyści. Okej. No to jeszcze wrócę w ogóle do początku naszej dyskusji, no bo zaczęliśmy od tego, że no ten net zero i transformacja branży energetycznej to tam z czegoś oczywiście wynika. Ja gdzieś się doszukałem takich informacji, że sektor energetyczny jest obecnie źródłem emisji gazów cieplarnianych, tam ONZ chyba robiła takie analizy w 75%, więc zapewne ta transformacja z tego wynika. No i przeszliśmy oczywiście na odnawialne źródła energii, na fotowoltaikę, spółdzielnie, ale czy dla Polski widzisz to jako
nie wiem, jedyną drogę, czy może bardziej jakieś, nie wiem, rzeczy związane z no, energią nuklearną, z elektrowniami jakby opartymi o energię nuklearną, czy być może jakieś jeszcze inne metody są, które Twoim zdaniem mają sens praktykowania poza odnawialnymi źródłami energii? Tak, tak. No, odnawialne źródła energii są tylko pewnym fragmentem polityki energetycznej państwa, takim wycinkiem. On jest ważny, no bo się wpisuje w ten nurt ogólnoeuropejski, klimatyczny, ale oprócz i ten wymiar społeczny, jak gdyby i prosumencki, to jest tylko wycinek. Bo polityka energetyczna mówi o tym, że nie obrażamy się w żaden sposób na atom, czyli on faktycznie ma się w systemie pojawić. Kiedy, jaka to moc, jaka technologia, czy to będzie duża jednostka atomowa, czy to będą te SMR-y małe, no to wszystko jest mocno jeszcze, jakby powiedzieć, decyzyjnie niestabilne. Jest ogólne przekonanie, że atom jest nam potrzebny, natomiast ta ścieżka dochodzenia do takiego rozwiązania jest, no zresztą obserwujemy media, tam się pojawiają różne pomysły co jakiś czas. Ten temat ewoluuje, ale co do zasady powinno to być. W kontekście energetyki odnawialnej, ale wielkoskalowej, no to pojawią się na Bałtyku morskie farmy wiatrowe. To jest perspektywa stosunkowo niedługa, bo mniej więcej 2025-2026 rok takie farmy na morzu już będą działające. Potencjał w ogóle na Bałtyku jest ogromny, bo to jest 25, to różnie ludzie, eksperci liczą i podają, ale 25 do 30 gigawatów mocy w wietrze. Więc teraz, gdyby popatrzeć i w jakiś sposób to porównać, to zapotrzebowanie na moc szczytową to jest właśnie dla całego kraju, to jest właśnie ten poziom, to tam 20 kilka megawatów, gigawatów, Boże, przepraszam, więc to jest w związku z tym gra warta świeczki. Bałtyk do tego jest morzem wietrznym, z dobrymi warunkami na to, żeby takie farmy budować. Jest morzem płytkim, więc capex na tego typu rozwiązania też będzie niższy i będzie to miało oczywiście znaczenie. Problem jest, ale on już jest w jakiś sposób zarządzalny i jeśli chodzi o sieć i o wyprowadzenie mocy, wprowadzenie jej do systemu elektroenergetycznego, takie działania natury inwestycyjnej się toczą na północy kraju, więc to jest też taki obszar no, wspomagający ten rozwój. No a co do zasady, transformacja idzie w kierunku, no, czy się nam to podoba, czy nie, ale odejścia od węgla i odejścia od paliw kopalnych, w tym także docelowo od gazu. Oczywiście to nie będzie działanie natury rewolucyjnej, najprawdopodobniej, no bo teraz jeszcze nie wiemy, co nam wojna na wschodzie przyniesie docelowo, ale pomysł był taki, żeby to jednak była ewolucja, a nie rewolucja. Więc idziemy dziarskim krokiem w kierunku net zero, ale w takiej formule rozsądnej wierzę, że tak to pójdzie. Okej. Teraz czy Twoim zdaniem, no bo tutaj mi się z tego też gdzieś tam będąc oczywiście związane z blockchainem, decentralizacją, to mi się tutaj ta decentralizacja zaraz jawi jako takie rozwiązanie dla branży. Czy to jest tak, że my idziemy w ogóle, następuje zmiana paradygmatu z sektora energetycznego, który dzisiaj, no jak rozumiem, jest w dużej mierze jednak scentralizowany, są molochy, które zajmują się produkcją i dystrybucją tej energii, czy gdzieś tam ten stan docelowy, Twoim zdaniem, na przestrzeni tego 2050 roku to będzie tak, że my będziemy mieć zdecentralizowaną produkcję, każdy gdzieś tam będzie tym konsumentem i producentem jednocześnie i będziemy się jakoś między sobą łączyć w większe jednostki, czy to jest taka raczej uzupełnienie, a prawdziwa zmiana będzie, że tak powiem, tak czy owak scentralizowana, na przykład jakaś tam energia atomowa, a to będzie uzupełnienie, jak to widzisz? Znaczy ja wierzę głęboko, że to na pewno pójdzie w tą stronę, czyli decentralizacji. Nie wiem, czy horyzont 2050 to jest ten moment, gdzie nie będzie już dużych systemowych jednostek wcale, będzie wszystko w rozproszeniu pracować. Na 99,9% nie.
Będą jednostki scentralizowane też potrzebne, dające pewną stabilność pracy systemu, podstawy i tak dalej. Ale co do zasady właśnie zmieniamy ten paradygmat, idąc w rozproszenie, idąc w jednostki małej mocy, w różnych technologiach, w różnych miejscach w sieci, w połączeniu jeszcze wszystko z magazynami w odpowiednich technologiach, po to, żeby się właśnie też również ze względów bezpieczeństwa w tych niepewnych czasach obecnie uniezależnić od kilku jednostek systemowych dużych. Więc to jest kierunek na pewno, w którym idziemy. Czy ten horyzont 2050 to raczej niekoniecznie to do tego dojdzie. I tego typu inicjatywy, którą na przykład C4E realizuje, czyli budowa narzędzia, platformy nie tylko do prowadzenia działań mocno operacyjnych, billingowych, rozliczeniowych, ale do tego, żeby w sposób skuteczny poszukiwać alternatyw dla zakupu energii elektrycznej po tych wysokich cenach, kupować ją w oparciu o moduły peer-to-peerowe docelowo i inne tego typu, no to jest właśnie ta zmiana paradygmatu. Bo w tym modelu docelowo spółki obrotu no nie będą potrzebne albo wcale, albo prawie wcale. W każdym razie zupełnie się zmieni ich rola. No i to jest stan, na który z utęsknieniem czekam, gdzie w ramach takiej platformy będzie spółdzielnia energetyczna albo jakaś inna społeczność, w ramach której będziemy mogli w wymianie sąsiedzkiej energią handlować, czyli tworzyć takie mikrorynki, sprzedawać, wymieniać się energią w oparciu o formuły, które sami wymyślimy, które nie będą nam narzucone odgórnie. To już jest model, który daje nam de facto spółdzielnia energetyczna, czyli spółdzielnia jako pewien, tak jak wspominałem, duży prosument zrzeszający ilość odbiorców, ilość wytwórców, dostaje tak naprawdę na koniec miesiąca jedną fakturę. Ten prezes spółdzielni dostaje fakturę od swojego sprzedawcy kompleksowego i tą fakturę musi odpowiednim kluczem rozdzielić na członków spółdzielni. I ten klucz rozdziału jest absolutnie dowolny. To może być sprawiedliwie każdemu porówno, może to być proporcjonalne do jakiegoś wolumenu, może być, nie wiem, bardziej premiowane zużycie energii w dzień, a nie w nocy, bo energia w dzień pochodzi jakby z zasady z tych źródeł, głównie fotowoltaicznych. Każdy klucz podziału tego kosztu jest dopuszczalny. No i w związku z tym w zasadzie jest nieograniczona swoboda do tego, jak można kreować takie rozwiązania rozliczeniowe, w oparciu o jakie narzędzia, jaką mechanikę i tak dalej, i tak dalej. No, absolutna zmiana paradygmatu tego, co obserwujemy obecnie. No właśnie, no bo dużo mówiliśmy o tych zmianach takich tej ciężkiej infrastruktury, ale software'owo też się sporo musi zadziać. To wszystkie przeliczenia, podliczenia, billingi, zarządzanie tymi spółdzielniami. No ja też tutaj śledzę, jestem zaangażowany w projekt Chain4 Energy, podobnie jak ty. I tak w pewnym sensie do pewnego momentu się sam kwestionowałem, na ile żyję w jakiejś bańce takiej, że blockchain dobry na wszystko, ale trafiłem ostatnio na raport zrobiony dla Komisji Europejskiej stricte o wykorzystaniu blockchaina w transformacji energetycznej w Europie i on jest moim zdaniem dosyć obiecujący, jeżeli by nie powiedzieć byczy, bo tam jest bardzo dużo takich rzeczy, którymi blockchainem można zaadresować jakby sprawność rozliczeń, optymalizację, wykorzystanie energii też na poziomie poszczególnego jakiegoś tam gospodarstwa domowego po prostu poprzez to, że to będzie lepiej optymalizowane, transparentne również, więc tak mnie trochę to, że tak powiem, optymistycznie nastawiło, jak się w ten raport wgryzłem mocniej. Dokładnie. I nawet taką, można powiedzieć śmiało, demokratyzację pewnych działań, które w ramach społeczności są realizowane. Bo na ten moment, no, co my jako odbiorcy możemy zrobić? Nic. Dostajemy pewien cennik, czy też taryfę, w oparciu o którą jesteśmy rozliczani. Czy to się nam podoba, czy nie. Możemy tego sprzedawcę zmienić, to praktycznie i teoretycznie, ale uzysk z tej zmiany będzie znikomy, bo konkurencja nam da, nie wiem, złotówkę taniej, więc to nie robi różnicy. A w przypadku takiej społeczności, w oparciu o tą technologię bezpieczną, blockchainową, można w sposób demokratyczny podejmować jakieś działania kierunkowe, rozwojowe, na przykład związane z rozbudową takiej społeczności poprzez jakąś nowy magazyn, nowe źródło, poprzez zmianę mechanizmów rozliczeniowych,
poprzez jakieś zindywidualizowane podejście do odbiorców wrażliwych, na przykład na ubóstwo energetyczne, których mamy zrzeszonych i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się staje możliwe z wykorzystaniem takich narzędzi. No właśnie, teraz pytanie jest jeszcze może też takie do Ciebie jako do osoby, która zna tą branżę na wylot. Jak długo nam w ogóle, ile czasu nam potrzeba, żeby te rozwiązania bardziej zdecentralizowane, blockchainy, jakieś tokenizacja energii, by to faktycznie mogło być dostępne i użyteczne dla jakiejś tam osoby indywidualnej, takiej, która no być może niekoniecznie jest zainteresowana tym wszystkim, po prostu chciałaby mieć tańszy rachunek za prąd. Mhm. No to, co się dzieje w zakresie tej szeroko rozumianej transformacji, bardzo pomaga. To, co się dzieje w kontekście wysokich cen, również bardzo pomaga. To tak jest trochę być może sprzeczne, tak? Bo chcielibyśmy mniej płacić, ale przez to, że jest ryzyko, że będziemy od przyszłego stycznia płacili, bo teraz mamy ceny zamrożone, więc jesteśmy chronieni w pewnym sensie. Ale od przyszłego stycznia, no pewnie niekoniecznie to będzie kontynuowane i będziemy płacić razy 5. Tak te rachunki będą wynosić. Więc w sposób naturalny tego typu zjawiska przyspieszą transformację, przyspieszą to nasze myślenie. Jeśli chodzi o samą technologię blockchain, tokenizację energii, mechanizmy peer-to-peerowe, to są wszystko pojęcia dość trudne. Ja sam tak intuicyjnie wiem, że nie wiem wszystkiego, albo nawet wiem niewiele, jeśli chodzi o blockchain, tokenizację. Natomiast to jest trochę też taka domena właśnie tego świata energetycznego, scentralizowanego, trochę skostniałego. Ja mogę śmiało tak mówić, bo mówię, 20 parę lat w tym uczestniczę, więc nie wstydzę się tak powiedzieć. W związku z tym to jest no, pewien problem natury też edukacyjnej, dydaktycznej. Musimy sobie z tym jakoś poradzić. Więc działania, które są podejmowane na tym polu edukacyjnym, są bardzo cenne. Więc to co robi C4E właśnie wychodząc, edukując, pokazując, że to jest proste, bezpieczne, no, jestem święcie przekonany, że będzie procentować. Jak szybko? Nie wiem. Chciałbym, żeby to było od jutra. Natomiast no, nie przeskoczymy pewnej też mentalności, więc musimy dojść w tym procesie do tego wszystkiego. Jasna sprawa. Widziałem takie Twoje wystąpienie też gdzieś tam dla BNP Paribas, gdzie rozbierasz na czynniki pierwsze rachunek energetyczny, znaczy rachunek za prąd i tam jest też masa różnych kosztów, które my ponosimy jako osoby płacące rachunki za prąd na to, żeby gdzieś tam wspomóc tą transformację. Jakieś koszty są do naszych rachunków doliczane. No z tego, co tam wiem i słyszę, to nie za bardzo to pewnie jest wykorzystywane na ten cel, na który powinno być. Może to się kiedyś zmieni, ale tym bardziej takie inicjatywy oddolne, czy takie inicjatywy, które gdzieś no, prywatni przedsiębiorcy, prywatne biznesy będą rozwijać. Pewnie są jakieś dotacje też pod to konkretne, dostępne, zakładam, to będą wspomagać ten kierunek rozwoju. Może takie pytanie kończące z Twojej perspektywy, Macieju, czego nam najbardziej brakuje w tej chwili, żeby zrobić kolejny krok? Czy jest jakiś taki, wiesz, jeden największy roadblock Twoim zdaniem? To brakuje nam jakby skutecznego jednego pilotażu, takiego, gdzie będzie można wykazać całość tego zjawiska, że to ma sens, że ta wymiana zadziała, że blockchain jest bezpieczny i mając takie przećwiczone jedno rozwiązanie, będziemy w stanie naprawdę dotrzeć do rynku i skalować to wszystko. Patrzę z perspektywy no, tej przykładowej spółdzielni energetycznej, gdzie cały czas można powiedzieć, że to jest temat mocno raczkujący, bo mamy 5 czy tam kilka spółdzielni, natomiast one już są i przez to, że już są, możemy pokazać ten efekt, powiedzieć, no proszę bardzo, 80% unikniętych kosztów. Zamiast 1000 zł płacimy 200, tak? 800 zł zaoszczędzone. I to jest w tym momencie, mówiąc bardzo kolokwialnie, samograj, bo spółdzielnie będą powstawać lawinowo, czyli jest potrzebne miejsce, gdzie taki pilotaż się uda zrealizować, gdzie pokażemy, że ta tokenizacja, peer-to-peer, blockchain da się zrobić, daje to wymierną korzyść, no i później to nic tylko skalować. Więc to jest ta trudność, zrobienie tego po raz pierwszy.
jeszcze w takim środowisku legislacyjnym niedoskonałym często. To jest Jasne. No to czekają czekają nas na pewno tutaj bardzo interesujące czasy, dużo zmian, transformacji, zmiana paradygmatów, więc temat, ja u siebie staram się tak wałkować troszeczkę od strony blockchaina, ale też się samą branżą zainteresowałem, natomiast no, tak jak tutaj z Twoich ust jako eksperta to zostało wypowiedziane, pokazuje, że idziemy w jakąś tam ciekawą stronę i na pewno warto mieć rękę na pulsie. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie. Moim gościem dzisiaj był dr Maciej Sołtysik, analityk, ekspert branży energetycznej od 20 paru lat. Niesamowicie ciekawa dyskusja. Dzięki, Macieju. Bardzo dziękuję za zaproszenie, za ciekawą rozmowę. No i zmieniajmy rzeczywistość, taka myślę puenta. I to teraz, a nie czekajmy, tylko zmieniajmy już. Dziękuję raz Dokładnie jeszcze. tak. Dzięki wielkie. Do usłyszenia. Cześć. Mam nadzieję, że rozmowa Wam się podobała. Wszelkie jakieś komentarze, pytania zostawcie oczywiście pod filmem, a dla cierpliwych jest taki mały bonus. Przygotowując się tutaj do spotkania z Maciejem, przestudiowałem jego profil na LinkedInie, no i znalazłem tam zapis bardzo ciekawej rozmowy telefonicznej. No w tych czasach, jak mamy rosnące ceny energii elektrycznej, oczywiście zaraz jesteśmy pod tarczą, ale od przyszłego roku tarcze pewnie znikną, pojawiają się różnego rodzaju bardzo ciekawe oferty i tutaj akurat pani Natalia z Energa Obrót zadzwoniła do Macieja, nie wiedząc, że trafia na eksperta i próbowała mu sprzedać super atrakcyjną ofertę na energię. Czy ta oferta jest naprawdę super, czy nie, no to sami ocencie. Przełączam się na LinkedIna, odczytamy, a następnie odsłuchamy. Cześć. No więc jesteśmy na LinkedInie Macieja Sołtysika. Taka oto sytuacja. Godzina 18:58. Telefon pani Natalii z Energa Obrót. Super rabat na cenę energii elektrycznej w 2024 roku kosztem, no właśnie, czego? Aktualna zamrożona cena taryfowa dla grupy taryfowej G11 to 0,4 zł za kilowatogodzinę do limitu 2000 kWh za rok. Typowe małe mieszkanie. Aktualna opłata handlowa to 0 zł za miesiąc. Przyszły rok co do opłaty zmiennej nieznany. Choć przedstawicielka Energii Obrót twierdzi w rozmowie, że mają zatwierdzoną taryfę na 2024 rok, gdzie stawka zmienna wynosi 1,60 zł za kilowatogodzinę. Zaproponowana korzyść to rabat 5% od zatwierdzonej przez prezesa URE ceny, czyli na fakturze w 2024 roku pojawić się ma 1,5 złotego po tym rabacie 5-złotowym. Do tego karta rabatowa Orlen, wspaniała sprawa i jednorazowo 100 zł. Fantastycznie, można sobie życie ułożyć. W rozmowie pada, że nikt nie da rabatu za darmo, więc opłata handlowa nie będzie wynosić 0 zł za miesiąc, tylko 38,99 za miesiąc i to zarówno w 2023 roku, jak i w 2024 roku. Prosta matematyka wskazuje, że dla zużycia 2000 kW na rok w okresie objętym ofertą oszczędność na energii elektrycznej wyniesie 162 zł, ale koszt związany z wyższymi opłatami handlowymi z zera podskoczy do 960 zł. Zatem nasz rabat kosztuje nas 774 zł. No piękny rabat. No ale mamy kartę rabatową na hot dogi w Orlenie i jednorazowo 100 zł, by upić się ze szczęścia. Jaką to świetną ofertę uda nam się otrzymać. I na marginesie, żeby nasz rabat nabrał sensu, musielibyśmy w mieszkaniu zużywać rocznie 11,5 tysiąca kWh, czyli mniej więcej tyle, co zużywa jakieś 2,5 domu jednorodzinnego. Zachęcam do odsłuchania. No i ja sobie to odsłuchałem, naprawdę zachęcam do odsłuchania, czyli generalnie sami ocencie, co tutaj się wydarzyło. Pozdrawiam, cześć. Dzień dobry, z tej strony Natalia Energa Obrót S.A. z siedzibą w Gdańsku. Czy pan W telefonie? informuje, rozmowa nagrywana i czy zgadza się pan na używanie telefonu do celów marketingowych, czyli zgodę na tą naszą jedną rozmowę? Tak. Kontaktuję się z panem, ponieważ pod adresem jest pan naszym klientem taryfowym, rozliczanym na podstawie taryfy sprzedawcy z urzędu w grupie G11 z opłatą handlową 0 zł. Na dzień dzisiejszy pana stawka wynosi 0,5
50 i 92 zł za kilowatogodzinę. Przy umowie do końca 2024 roku obniżymy panu stawki z cennika standardowego aż o 5%. Także stawka zrabatowana to będzie 1,53,80 zł za kilowatogodzinę, a opłata handlowa 38,99 miesięcznie. Przy czym w roku 2023 stawki będzie miał pan zatrzymane zgodnie z ustawą rządową, czyli tarczą solidarnościową. Po naszej rozmowie otrzyma pan wszystkie szczegóły w dokumentach, a dodatkowo jeszcze 2 bonusy, czyli kartę zniżkową. Pani do mnie dzwoni, przepraszam. Tak. To rozumiem, że możemy porozmawiać, tak? To nie jest tylko pani jakby wypowiedź. To jest informacja, z którą pani do mnie dzwoni, czy to jest jakaś oferta handlowa, z którą pani do mnie dzwoni, bo nie do końca rozumiem jakby sens tej naszej rozmowy i cel. To jest taka propozycja. Dajemy możliwość rabatu na kolejne 2 lata, tak? Obniżamy stawkę za kilowatowgodzinę o 5%. Aktualnie jestem klientem bazującym na taryfie zatwierdzonej przez Urząd Regulacji. Tarcza, która działa do końca roku, co będzie w przyszłym nie wiemy. Teraz rozumiem, że oferta państwa polega na tym, że przez ten pierwszy rok aktualnie się nic nie zmienia, a w kolejnym roku dostaje złoty 50, jeśli dobrze pamiętam, i 38 zł opłatę handlową, tak? To znaczy, jeżeli chodzi o stawki, pan będzie rozliczany zgodnie z tym, co zatwierdzi URE, tak? Bo te stawki, które panu podam, 53, to jest stawka, którą zatwierdził Urząd Regulacji Energetyki na dzień dzisiejszy, na rok 2024, tak? Łącznie z rabatem 5%. Aczkolwiek panu żadnych stawek nie narzucamy, pan się dalej rozlicza tak jak będzie na rynku. Plus dodatkowa opłata handlowa 38,99 miesięcznie. Jasne. Także jeszcze tylko dokończę to ostatnie zdanie a propos bonusów, czyli tak jak mówiłam, karta zniżkowa na stację Orlen oraz odejmiemy od pana rachunku za prąd jednorazowo kwotę 100 zł. Także jeżeli mamy rabat uwzględnić, to proszę o imię i nazwisko z tyłu weryfikacji. Nie jestem zainteresowany. Ta rozmowa jest w ogóle dziwnie prowadzona, wie pani? Bo z niej nie wynika, że dostaje rabat. Nadal nie rozumiem, w którym miejscu dostaje rabat i za co. Jeżeli podpiszę z państwem umowę na kolejne 2 lata, 24 i 25 rok. Tak? Nie, 23 i 24. 23 i 24, to jeżeli się zgodzę na coś takiego, to oprócz tego Orlenu, zniżki i tak dalej, to jaka będzie korzyść? 5%, tak? Jeśli dobrze zrozumiałem, względem ceny prezesa URE. Tak, dokładnie. Czyli względem tego 1000, znaczy złoty 50 za kilowatogodzinę. To znaczy 5%. Bez rabatu stawka, która jest przez URE zatwierdzona, to jest 1,6190 zł, a te złoty 53 to już jest z rabatem 5%. 1,61 to jest wyjściowa stawka, od której pani naliczy mi 5% upustu, rabatu i ten. Jasne, rozumiem, ale nie jestem zainteresowany. Bo to jest oferta na 23-24 rok, natomiast na 23 rok mamy, rozumiem, nadal obowiązującą regulację ustawową mówiącą o tym, że cena energii elektrycznej jest taka sama jak w roku ubiegłym. To tak, oczywiście, że tak. I to jest oczywiście przy rabacie nadal tarczę solidarnością jak najbardziej honorujemy. No i to jest też ważne, cokolwiek by się ze stawką wydarzyło, nawet jeżeli ona spadnie, no w to oczywiście wątpię, ale może tak być, pan będzie miał nadal uwzględniany rabat, tak? Także tutaj cokolwiek się zadzieje na rynku, pan ma zawsze gwarancję, że będzie te 5% mniej plus opłata. Czyli de facto mówimy o ewentualnej zmianie ceny dopiero w roku 2024, bo w tym się nic nie zmienia. Tak. W 2024 z tego złoty 60, tam nie pamiętam ile, 5% w dół plus te rabaty, kartę na Orlen i tą resztę. Opłata handlowa, gdybym się zgodził na taki scenariusz, to opłata handlowa w roku 2023 pozostaje na jakiej wysokości? 0 zł czy 38? Przy rabacie to jest 38,99 miesięcznie. Przez 3 lata. Już w tym roku, w 23 roku, tak? Ta opłata handlowa się zmieniła. Dokładnie. A jeżeli się nie zgodzę, to opłata handlowa wynosi ile w tej chwili? To będzie 0 zł. No przy czym oczywiście stawka będzie wtedy wyższa. Także jeżeli mamy rabat... Nie, sekundkę. Nie. Sekundkę. Na ten moment mamy 0 zł opłatę handlową.
roku mamy 38 złotych za miesięcznie, tak? To jest przy rabacie, tak? Jeżeli pan się zgodzi na rabat, opłata handlowa jest przez rok 2023 i 2024, natomiast jeżeli pan się na rabat nie zgodzi, no to pozostaje 0 zł cały czas. No właśnie, to proszę powiedzieć, gdzie jest korzyść dla klienta, takiego jak ja, jak do pani dzwoni, bo ja nie widzę żadnej korzyści, bo potencjalny zarobek to jest 100 zł na różnicy, na koszcie zmiennym, na zużycie na energię elektryczną, ja będę miał zamienione na dopłatę infoistotną na opłacie handlowej, opłacie stałej. To gdzie tu jest korzyść dla klienta? Korzyść jest że taka stawka zostaje zrabatowana, a to jednak według stawki jest pan finalnie rozliczany za swój rachunek, tak? A nie według opłaty. No nie, ale ja zużyję w mieszkaniu 2 MWh w skali roku. To dla 2 MWh w skali roku mam 0 zł opłatę miesięczną handlową w tej chwili, a będę miał 38 zł razy 12 miesięcy, to na opłacie handlowej jestem istotnie, mówiąc kolokwialnie, do tyłu. No wie pan, to jest sekunda propozycja, tak? No wiadomo, że nikt za darmo nie może panu świadczyć takich usług zrabatowanych. No ale ja dopłacam do tego, tu nie ma żadnego rabatu. Wie pani, to jest bzdura na resorach, co państwo oferujecie, bo tu nie ma żadnego rabatu. Ja na starcie jestem... jest stawka obniżona, tak? Ale jak sobie doliczymy, no właśnie, więc jak sobie doliczymy te dodatkowe opłaty, to ja wychodzę na minus. No to tyle. Bzdura na resorach. Nie dajcie się naciągaczom, którzy próbują ulżyć w wysokich kosztach za prąd. Cześć.